Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Preparatyka histologiczna jest procesem wieloetapowym i długotrwałym, pozwala uzyskać zabarwiony fragment materiału o grubości, która umożliwi jego obserwację w mikroskopie. Metody przygotowania różnych preparatów opisują podręczniki mikrotechniki, też sami robimy swoje własne notatki, ale z licznych opracowań szczególnie polecam tę książkę. Możliwości jest bardzo wiele, tu skupimy się na preparatach parafinowych. Materiał roślinny, z którego chcemy przygotować preparat, czasem musimy pokroić na mniejsze fragmenty, które utrwalamy w odpowiednio dobranym utrwalaczu. Do preparatyki dobrze sprawdzają się szklane buteleczki, które należy odpowiednio opisać. Warto też oznaczenie umieścić wewnątrz buteleczki. Dobrze sprawdza się do tego wykorzystanie kalki technicznej, na której oznakowanie zapisujemy ołówkiem. Naszego materiału nie wyjmujemy z buteleczek, to mogłoby go uszkodzić, ale odsączamy roztwór i zastępujemy go kolejnym. Pamiętamy jednak o tym, by nasze obiekty były zawsze przykryte roztworem. Z utrwalonego materiału musimy najpierw usunąć wodę, żeby prawidłowo przesycić go parafiną. W tym celu materiał przeprowadzamy przez szereg alkoholu etylowego o wzrastającym stężeniu. Odwadniać musimy bowiem go stopniowo. Odwadniany materiał przesycamy parafiną lub paraplastem również stopniowo. Najpierw do buteleczek dodajemy kilka wiórków paraplastu w temperaturze pokojowej. Kiedy materiał dodamy, przenosimy buteleczki po około 2 godzinach do cieplarki, do temperatury topnienia parafiny lub paraplastu. W naszym przypadku to jest 65 stopni Celsjusza. W cieplarce kilkukrotnie zmieniamy parafinę, a potem materiał zatapiamy w bloczku parafinowym. Do foremki wlewamy parafinę, umieszczamy w niej materiał i odpowiednio orientujemy go w przestrzeni. Możemy wykorzystać gotowe foremki, na przykład silikonowe, ale też dobrze sprawdza się foremka złożona z grubej folii aluminiowej. Pamiętajmy o dołączeniu do bloczka karteczki z opisem lub odpowiednie oznakowanie foremki silikonowej. Bloczki parafinowe mogą być przechowywane w odpowiednich warunkach nawet przez kilka lat. Oprócz parafiny czy paraplastu możemy stosować także inne ośrodki do przesycenia i zatopienia materiału, np. alkohol poliwinylowy albo żywicę. Zatopiony materiał tniemy na skrawki grubości kilku mikrometrów za pomocą mikrotomu rotacyjnego. Tutaj kluczowy jest ostry nóż. Bloczki montujemy na stolikach, którymi mogą być też np. drewniane klocki. Uzyskujemy taśmę kolejnych skrawków, którą umieszczamy na szkiełku podstawowym. Następnie preparat barwimy. Żeby ułatwić sobie pracę, pod digestorium przygotowujemy ciąg do barwień. W koplinach, czyli naczyniach do barwień, umieszczamy roztwory i ustawiamy je w odpowiedniej kolejności zgodnie z procedurą barwienia. Barwienie preparatów ma na celu uwidocznienie pewnych struktur, które w preparacie niebarwionym nie są widoczne lub są słabo widoczne, a także zróżnicowanie poszczególnych elementów komórkowych czy tkankowych. W tym przypadku wykonywane będzie barwienie różnicujące. Preparat będzie traktowany 2 barwnikami: safroniną, która zabarwi zdrewniałe ściany komórkowe na czerwono, i zielenią trwałą, pod wpływem której celulozowe ściany komórkowe zabarwią się na zielono-niebiesko. W ostatnim etapie tego barwienia stosujemy czysty izopropanol. Etanol absolutny usunąłby bowiem całkowicie efekt barwienia zielenią. Ponieważ przyklejony do szkiełka podstawowego skrawek jest przepojony paraplastem, który jest silnie hydrofobowy, przed barwieniem musimy paraplast usunąć. W tym celu umieszczamy szkiełka w kilku zmianach ksylenu.
Po odparafinowaniu musimy skrawki uwodnić. Znów przeprowadzamy je przez szereg alkoholu etylowego, ale tym razem o malującym stężeniu, począwszy od etanolu absolutnego, aż do etanolu o stężeniu 70%. I barwimy. Jeśli chcemy, żeby nasz preparat był trwały, znów musimy go odwodnić, a potem zamknąć w odpowiednim ośrodku, np. euparalu, który polecam, i przykrywamy szkiełkiem nakrywkowym. Możemy wreszcie nasz obiekt obserwować w mikroskopie świetlnym, analizować i dokumentować w postaci fotografii. Podsumowując ten fragment naszych warsztatów, chciałam podkreślić, że każdą procedurę należy dostosować do naszego materiału. Należy wcześniej przemyśleć, co chcielibyśmy obserwować, jakie barwienia w związku z tym zastosujemy. Nie po każdym utrwalaczu można bowiem wykonać każde barwienie. Czas utrwalania zależy od zastosowanego utrwalacza i od naszego obiektu. Zbyt krótki nie pozwoli na właściwe zachowanie struktur, ich obraz będzie wtedy nieprawidłowy, zbyt długi może spowodować kruchość preparatu. Właściwie przygotowany preparat trwały możemy przechowywać bardzo długo, nawet przez dziesięciolecia i wielokrotnie do niego wracać.